Polska mapa drogowa małych reaktorów ma powstać jeszcze w lutym. Niemcy mają do czynienia z incydentem za incydentem w energetyce. Sankcje wobec Rosji działają, bo implozja naftowa może potroić jej deficyt. Jest 6 lutego 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Implozja naftowa Rosji może potroić jej deficyt. Sankcje działają. Rosjanie mogą mieć deficyt 3 razy większy niż planowali przez implozję naftową wywołaną sankcjami Zachodu. Będzie tym samym rosła presja na zakończenie inwazji na Ukrainie. Deficyt w Rosji może się potroić do końca tego roku. Spadek przychodów ze sprzedaży gazu i ropy o 16% ma podnieść deficyt do 3,5, a nawet 4,4% produktu krajowego brutto. Rosjanie planowali zaś 1,6%. Jednocześnie wydatki mają wzrosnąć od 4,1 do 8,4%. Oznaczałoby to, że Rosja będzie zarabiać jeszcze mniej na węglowodorach przy dalszym wzroście wydatków na inwazję na Ukrainie. Oznacza to, że sankcje zachodnie działają. Główna przyczyna dalszego spadku przychodów Rosji to spadek sprzedaży do pozostałych klientów na czele z Indiami oraz coraz większe przeceny na rynku pokrywające ryzyko sankcji. Pokazują to kluczowe liczby. W niektórych dostawach do Chin cena baryłki rosyjskiej Urals jest przeceniona względem ceny rynkowej o $35, co może oznaczać w niektórych przypadkach spadek wartości poniżej granicy opłacalności i sprzedaż ze stratą. Ropa rosyjska jest sprzedawana na rynku ze średnią przeceną 20% w stosunku do wyceny na giełdach. Źródło Reutersa pokazujące obliczenia na temat gigantycznego deficytu rosyjskiego w 2026 roku czerpało dane z obliczeń ekonomistów związanych z rządowym think tankiem, które nie są przeznaczone do publikacji. Podkreśla, że obliczenia bazują na założeniu spadku zakupów ropy rosyjskiej w Indiach o 30%, czyli takiego, który został jeszcze w 2025 roku zanotowany. Tymczasem USA zapowiadają, że Indie całkowicie porzucą to źródło, co oznaczałoby jeszcze większy wpływ na budżet Rosji. Rosjanie mają jeszcze 4,1 biliona rubli płynnych rezerw Funduszu Bogactwa Narodowego. Mogą się one wyczerpać w ciągu roku. Wtedy do akcji będą musiały ruszyć instytucje finansowe, by dodrukować pieniądze albo cięcia wydatków zbrojeniowych. Rosja może także sięgnąć po rezerwy kruszców, które są zasilane wydobyciem w różnych obszarach na świecie, chociaż Zachód wprowadził sankcje na dostawy diamentów pochodzenia rosyjskiego z krajów trzecich. Rosja planuje wykorzystać 73% rezerw w 2026 roku, czyli 2,5 biliona rubli. Zostanie jej 1,6 biliona rubli poduszki finansowej, o ile deficyt nie przekroczy oczekiwań planistów. Eksport ropy z Rosji do Indii zanotował w styczniu spadek o 12% według szacunków Reutersa miesiąc do miesiąca. W grudniu zanotował spadek o około 22% w porównaniu z listopadem. Dostawy ropy do potencjalnie ostatniej rafinerii indyjskiej czerpiącej ją z Rosji, czyli Nayara Energy z udziałami Rosnieftu, mają stanąć w kwietniu ze względu na przerwę techniczną jej pracy. Nie jest jasne, czy wrócą po tej cezurze. USA oferują Indiom ropę z Wenezueli w zamian. Alternatywa to dostawy z Bliskiego Wschodu, które byłyby jednak droższe od rosyjskich. Obecnie wolumen dostaw ropy z Rosji do Indii sięga 1,215 milionów baryłek dziennie. Dalsze ograniczenie przychodów naftowych Rosji w połączeniu z nowym wsparciem Ukrainy zwiększa szanse na pozytywne rozstrzygnięcie negocjacji o zakończeniu wojny albo skuteczniejszą obronę Ukraińców przed inwazją. Czas na pozostałe wieści na początek z Polski. Luzowanie ustawy sieciowej. Rząd może wydłużyć czas na przekazanie zaliczek przez inwestorów OZE w ramach nowych wymogów ubiegania się o przyłączenie do sieci. To kompromis w przepisach nakładających nowe obowiązki mające usuwać projekty spekulacyjne. SMR-owa mapa drogowa. Pełnomocnik rządu do spraw infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna zapowiedział na luty przyjęcie mapy drogowej rozwoju małych reaktorów jądrowych w Polsce oraz projektu aktualizacji programu polskiej energetyki jądrowej. To ważne dla dalszego rozwoju sektora. Spór o odpisy. Prezes URE wszczął postępowania wobec Enei, Tauronu Sprzedaż i Energii Obrót w sprawie dopłat do Funduszu Wypłaty Różnicy Cen. Chodzi o różnicę między odpisami wpłaconymi przez spółki, a kwotami wyliczonymi przez regulatora.
To mechanizm kryzysowy finansujący w przeszłości mrożenie cen energii. Układ w marcu. Azoty liczą na to, że dojdą do porozumienia z Orlenem o sprzedaży grupy Azoty Polyolefins w marcu. Wiele zależy od porozumienia finansowego z bankami, pozwalającego dokończyć inwestycje związane z instalacją propylenów. Teraz wieści z Europy. Zwycięstwo na starym kontynencie. Niemiecki Volkswagen sprzedał w Europie więcej samochodów elektrycznych niż amerykańska Tesla. Wynik wyniósł 274 do 236 tysięcy rejestracji nowych elektryków. Sprzedaż Volkswagena wzrosła o 56%, a Tesli spadła o 27%. Jedna z przyczyn to kontrowersje wokół Ilona Muska. Incydent za incydentem. Według Süddeutsche Zeitung tajny raport policji pokazuje, że w 2025 roku doszło w Niemczech do 320 przypadków sabotażu infrastruktury krytycznej, w tym na turbiny wiatrowe i podstacje elektroenergetyczne. Oznacza to, że do incydentów dochodzi tam na porządku dziennym. Reaktory dają wpływ. Rosatom rozpoczął wylewanie betonu pod nowy reaktor jądrowy w elektrowni Paks na Węgrzech. Zakończenie inwestycji jest przewidziane na koniec 2027 roku. Jest realizowana, bo wciąż nie ma sankcji unijnych wobec Rosatomu. Nie chcą ich kraje z reaktorami rosyjskimi, jak Węgry. Zielone kredyty. Europejski Bank Inwestycyjny uruchomił pakiet kredytowy wart 3 miliardy euro na wsparcie krajów unijnych przy wdrażaniu systemu ETS-2. Chodzi o transformację energetyczną transportu i ciepłownictwa do uzyskania poprzez obciążenia kosztów paliw kopalnych w tych sektorach opłatami za emisję CO2 od 2028 roku. Jeszcze wieści ze świata. Blackout w Rosji. Dronopad Ukrainy doprowadził do blackoutu w Białgorodzie, czyli przygranicznym mieście rosyjskim. Według BBC rośnie intensywność takich ataków. Jest to forma odwetu za ataki Rosjan na miasta ukraińskie w obliczu silnych mrozów. Granice popytu. Reuters szacuje, że dostawy ropy z Rosji do Chin zaczną spadać w marcu przez niewystarczający popyt. Chińczycy pomagają Rosjanom omijać sankcje naftowe, ale mają szeroki wybór dostawców. Tymczasem dostawy do Indii już spadają. Zielone na eksport. Według Carbon Brief rozwój OZE, magazynów energii i samochodów elektrycznych odpowiadał za 11,4% produktu krajowego brutto Chin w 2025 roku i za ponad 90% wzrostu inwestycji. Bez niego Chiny miałyby wzrost PKB niższy o 1,5%. Jednak nadpodaż wywołuje konieczność eksportu, który spotyka się z krytyką na Zachodzie. Nadzieja na układ. 6 lutego ruszają rozmowy USA-Iran w Omanie. Nadzieja na deeskalację obniża ceny ropy w okolice $68 za Brent. Teheran obawia się jednak, że porzucenie programu jądrowego doprowadzi do zmiany reżimu pożądanej przez Amerykanów. USA wydały 5 lutego wezwanie swych obywateli do opuszczenia Iranu. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne już w poniedziałek, a jeszcze w weekend Energy Week, czyli moje podsumowanie z komentarzem. Zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.